Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Zachęcam do otwarcia rachunku demonstracyjnego. Link w opisie. Otwierając konto demonstracyjne wspierasz rozwój mojego kanału. Dziękuję. Witam serdecznie dzisiaj po południu. Nie chcę być bykiem w grudniu. Ostrzeżenie przed wielkim ryzykiem. To jest temat przewodni tego wpisu. Oczywiście na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I oczywiście zachęcam do dłuższego niż zwykle oglądania materiałów reklamowych na naszym kanale, ze względu na to, że wszystkie przychody reklamowe za listopad zostaną przekazane na pomoc, na prezenty dla dzieci potrzebujących na polskiej ścianie wschodniej, więc dziękuję za wszelką pomoc i zachęcam do tego, żeby jeszcze raz dłużej niż zwykle oglądać te wszystkie reklamy, które się pojawiają na kanale. Informuję także, że wszystkie wykresy, które zostały pobrane, by stworzyć ten wpis, pochodzą z dwóch platform, Xstation 5 i z Bloomberga. Nie chcę być bykiem w grudniu. Ostrzeżenie przed wielkim ryzykiem. Ten wykres, który pokażę w trakcie tego mojego tutaj wpisu, będzie moim zdaniem jednym z najciekawszych, które mogą determinować wydarzenia w końcówce 2022 roku i będę go też często przypominał, podobnie jak te wszystkie wykresy pokazujące statystyki giełdowe, o których mówię dość często, że czwarty kwartał to jest generalnie najlepszy kwartał do inwestowania na giełdach papierów wartościowych. Tak wynika ze statystyk z ostatnich kilkudziesięciu lat. Natomiast chciałbym zacząć od tego, że wydarzenia w gospodarce amerykańskiej w ostatnich miesiącach, w ostatnich dniach, które spłynęły do nas, sygnalizują nam możliwość wywołania zwrotu w polityce Fedu, ponieważ inflacja ewidentnie tworzy swoje ekstremum, podwyżki stóp procentowych już zaczynają działać na amerykańską gospodarkę, więc tutaj teraz wkrótce może dojść do sytuacji, w której Fed co najmniej zwolni tempo podwyżek stóp procentowych, a na horyzoncie już widać szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych. Bardzo często efektem podwyżek stóp procentowych jest recesja w amerykańskiej gospodarce. Na następnym wykresie chciałem pokazać, jak od ostatniej wojny światowej, jaka była długość i głębokość amerykańskich recesji. Na tym wykresie widać dobitnie te zjawiska, jakim jest recesja, i oczywiście rynek się zastanawia, czy teraz, w sytuacji, kiedy te stopy procentowe znowu poszły do góry, czy będziemy świadkami recesji, spowolnienia gospodarczego. I oczywiście rynek giełdowy to teraz wycenia. Także przypominam ten wykres, który pokazuje, że na przestrzeni ostatnich 30 lat, za każdym razem, kiedy ten indeks S&P pokonywał swoją średnią 200-sesyjną na wykresie, to wtedy dochodziło do dyskontowania recesji w amerykańskiej gospodarce o charakterystyce dłuższej i głębszej, natomiast odbicia od tej średniej na wykresie tygodniowym dawały nam tylko miękkie lądowanie, że potencjalna recesja była krótkotrwała i nie stanowiła większego problemu dla gospodarki. I teraz od miesiąca już właśnie odbijamy od tej średniej, poziom 3600 zadziałał i generuje odbicie. No i pytanie jest, jak teraz rynek giełdowy zdyskontuje? Czy miękkie lądowanie, czy też jednak recesję w amerykańskiej gospodarce? I jak widzimy na następnym wykresie, już od kilku dni znowu są wyceniane obniżki stóp procentowych w przyszłym roku w Stanach Zjednoczonych. Rynek widzi pierwszą obniżkę w listopadzie 2023 roku i następną obniżkę o 25 punktów bazowych w grudniu 2023 roku, więc w przyszłym roku o tej porze ma być już pierwsza obniżka stóp procentowych. I czy faktycznie dojdzie do zmiany cyklu podwyżek na obniżki stóp procentowych, to będzie temat, który będzie moim zdaniem rozgrywany przez indeksy giełdowe co najmniej od połowy 2023 roku, więc oczywiście zobaczymy, co się dzieje. Na następnym ciekawym wykresie, który znalazłem, chciałem pokazać, jak teraz te najważniejsze instytucje finansowe, gdzie one prognozują, gdzie mogą być stopy procentowe teraz i na koniec 2023 roku. I tutaj widzimy od tych najbardziej jastrzębich podejść do tych najbardziej gołębich. I co jest ciekawe, taki na przykład bank jak UBS sygnalizuje, że na koniec cyklu podwyżek stóp procentowych będziemy na poziomie 5%, ale na koniec 2023 roku stopy spadną do poziomu 3,25%. To jest naprawdę bardzo gołębie podejście, zakładające, że Fed będzie musiał reagować kolejną porcją luzowania polityki monetarnej. No i będziemy także rozgrywać te scenariusze, bo zobaczmy, te największe banki i instytucje finansowe także są bardzo podzielone co do tego, co może się stać
w polityce monetarnej Fedu w 2023 roku, a to już zwiastuje, że przyszły rok będzie rokiem bardzo dużej zmienności, zwłaszcza na amerykańskich obligacjach, na amerykańskim dolarze, prawdopodobnie także na rynku akcyjnym. A jak teraz rynek dyskontuje, co się może wydarzyć, jak rynek sygnalizuje, gdzie będzie szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych, na przestrzeni ostatnich godzin widzimy jednak, że znowu rosną oczekiwania co do tego, gdzie będzie szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych i znowu w grze jest poziom 5%. Po tych danych o inflacji spadliśmy do poziomu około 4,87%, teraz znowu wracamy do 5%. W takiej sytuacji myślę, że może być to negatywnie odebrane przez indeksy giełdowe, ale oczywiście tutaj kluczowe będzie to, jak zachowa się rynkowa stopa procentowa, czyli amerykańskie obligacje, o czym będzie w dalszej części tego wpisu. Na następnym chciałbym pokazać drugą stronę równania euro-dolara, ponieważ wychodzi z tego założenia, z tego modelu, którego przedstawicielem jest ten wykres, że ECB ma jeszcze spory potencjał do tego, żeby dalej podnosić stopy procentowe. Wniosek jest taki, że widać już na horyzoncie szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych, natomiast nie widać go jeszcze dla strefy euro. Tutaj strefa euro ma potencjał ku temu, żeby dalej podnosić stopy procentowe i to może być potencjał i paliwo do tego, że 2023 rok to będzie rok umocnienia euro i osłabienia amerykańskiego dolara. No i oczywiście to jest wstępna teza na 2023 rok. Zobaczymy, czy faktycznie przyszłe stopy procentowe dobrze będą zwiastować to, co się wydarzy na głównej parze świata. I to właśnie o euro-dolarze jest ten materiał. I odpowiedź na pytanie, dlaczego nie chcę być bykiem w grudniu, odnosi się do tego, że nie chcę być bykiem w amerykańskim dolarze. I ten cały materiał jest wielkim ostrzeżeniem przed wielkim ryzykiem posiadania długich pozycji w amerykańskim dolarze w grudniu, ponieważ ten wykres, który teraz jest w tle, statystyka pokazująca, jak od ponad 20 lat zachował się amerykański dolar podczas całego roku kalendarzowego, pokazuje, że to właśnie w grudniu amerykański dolar jest generalnie najsłabszy i euro-dolar najmocniej rośnie. Cała ta statystyka kalendarzowa pokazuje, jaka jest skala wzrostu euro-dolara w grudniu i wychodzi na to, że miesięczna stopa zwrotu średnia to grubo ponad 1,5%. I oczywiście, jeżeli ta sytuacja się powtórzy, a jest bardzo duże prawdopodobieństwo, że ten grudzień 2022 roku dokładnie wpisze się w tą statystykę, którą widać teraz cały czas w tle, że grudzień to jest najgorszy miesiąc dla byków w amerykańskim dolarze, czyli najlepszy dla byków w euro-dolarze na przestrzeni całego roku. Jeżeli ten scenariusz się potwierdzi i euro-dolar znowu bardzo mocno pójdzie w górę w grudniu, to oczywiście będzie miało to wielki wpływ na praktycznie wszystkie inne klasy aktywów, a to, co się teraz dzieje, może być tylko takim początkiem, taką przygrywką przed tym, co właśnie się wydarzy w grudniu, ponieważ ja już od wielu miesięcy mówię, że jeżeli euro-dolar spada, czyli amerykański dolar się umacnia, to kapitał z całego świata jest wysysany ze świata i płynie do amerykańskiego dolara i praktycznie wszystko się osłabia poza amerykańskim dolarem. I w sytuacji odwrotnej, kiedy euro-dolar idzie w górę, oznacza to, że kapitał z Wall Street wypływa i szuka na całym świecie stopy zwrotu. Szuka go na indeksach giełdowych, szuka go na rynku surowcowym, szuka go na rynkach walutowych typu rynek złotego i oczywiście na takich giełdach papierów wartościowych jak Warszawa. Więc jeżeli ten scenariusz się powtórzy, jeszcze raz przypominam ten wykres, który mówi, że dla euro-dolara grudzień to jest najlepszy miesiąc podczas całego kalendarzowego roku do wzrostów, czyli jest to wielkie ryzyko w posiadaniu samej długiej pozycji w amerykańskim dolarze, czyli krótkiej na euro-dolarze. Jeżeli ten scenariusz się powtórzy, to wygląda na to, że jest ogromna szansa na wielkie umocnienie krajowej waluty, czyli złotego w grudniu, sporą dawkę wzrostów warszawskiej giełdy papierów wartościowych. Prawdopodobnie wszystkie inne giełdy papierów wartościowych na świecie pójdą w górę i prawdopodobnie może być to także sygnał, że rynki surowcowe pójdą w górę, ale oczywiście czy tak się stanie, zobaczymy, czy ten schemat się powieli. To jest naprawdę niezwykle interesujące, czy faktycznie tak się stanie, że grudzień będzie fantastycznym miesiącem dla wzrostów euro-dolara i że bycie bykiem w amerykańskim dolarze będzie wielkim zagrożeniem i czy ten wykres faktycznie
będzie oznaczał wielkie ryzyko posiadania krótkich pozycji na eurodolarze, czyli długich w samej amerykańskiej walucie. A jak się zachowuje ta amerykańska waluta dzisiaj? Na razie mamy konsolidację, cały czas trwa sesja na wyczekanie. Pamiętamy, że dzisiaj tworzymy świece tygodniowe, więc operujemy wykresami tygodniowymi. Zobaczymy, gdzie się tutaj zakończy dzień. Nie ma dzisiaj praktycznie żadnych ważniejszych danych makroekonomicznych, więc sesja jest typową na przeczekanie. Wygląda na to, że chłodzimy wskaźniki na euro-dolarze, mamy sesje korekcyjne z tendencją do wzrostów. Bardzo podobnie jest na parze dolar do jena. Tutaj widzimy, że opór w okolicy 141 cały czas pracuje bardzo ładnie i nie chce być pokonany, a to zachęca do tendencji spadkowej. Obserwujemy to także na suchym wykresie dolar do jena. I właśnie zachowanie amerykańskich obligacji, co prawda implikowana stopa procentowa, przypominam ten wykres, sygnalizuje powrót wyczekiwania na to, że szczyt cyklu podwyżek stóp procentowych sprawi, że stopy procentowe dojdą jednak do poziomu 5%, ale jednak amerykańskie obligacje rentowności nie chcą kontynuować tendencji wzrostowej, nie chcą wrócić nawet w okolice poziomu 4%, a bez tego moim zdaniem trudno liczyć na spadki indeksów giełdowych, bo teraz przechodzimy do indeksów giełdowych. One powinny dyskontować właśnie zachowanie amerykańskiej rynkowej stopy procentowej. Jeżeli rentowności pójdą w górę, będzie to negatywny sygnał dla giełd papierów wartościowych, ale jeżeli rentowności przynajmniej utrzymają się, a najlepiej jakby jeszcze dalej spadały, to byłby to bardzo dobry zwiastun i zachęta dla byków do kolejnych ataków na indeksach giełdowych, żeby indeks S&P kontynuował tendencję wzrostową, indeksy w Europie także kontynuowały wzrosty, no i oczywiście rynki na całym świecie giełdowe także dyskontowały scenariusze prowzrostowe. Sam indeks Standard & Poor dzisiaj, jeżeli obroni poziom 1917 punktów, to w takiej sytuacji myślę, że scenariusze prowzrostowe nawet w krótkim terminie będą bardzo faworyzowane. Jak widzimy, porównanie zachowaniu indeksu S&P z DAX-em, to właśnie DAX, czyli indeksy giełdowe w Europie zachowują się relatywnie lepiej niż indeksy giełdowe w Stanach Zjednoczonych. Myślę, że to jest efekt tego, że euro jest generalnie osłabione, daje pewnego rodzaju przewagę europejskim, niemieckim eksporterom i kiedy zobaczymy, jak zachowują się giełdy w tym roku w Europie, to widzimy, że najlepiej zachowuje się giełda w Lizbonie. Ona jest generalnie na plusie od samego początku roku, a najgorzej, co jest ciekawe, zachowuje się indeks giełdowy w Szwajcarii i ten wykres moim zdaniem także należy sobie przyswoić, ponieważ on pokazuje, że nawet na tle zachowania indeksu w Wielkiej Brytanii, zachowanie indeksu giełdowego w Szwajcarii pokazuje gorszą stopę zwrotu. I oczywiście, jeżeli rozpatrujemy rynki ryzyka, to nie sposób uciec od Bitcoina. Jeżeli ten scenariusz się zmaterializuje dotyczący tego, że grudzień będzie bardzo dobrym dla wzrostów euro-dolara, to powinien być także dobry dla Bitcoina i że Bitcoin mógłby próbować utworzyć swoje dno. Natomiast jesteśmy cały czas poniżej ważnych poziomów technicznych, przynajmniej ten poziom 17,5 tysiąca dolarów powinien być przekroczony, żeby kształt wykresu sprzyjał tendencjom wzrostowym, no ale na razie wygląda na to, że Bitcoin nie chce tego zrobić, a to jest sygnał pewnego rodzaju ostrzegawczy przed giełdami papierów wartościowych, że nie wszystkie rynki związane z ryzykiem potwierdzają to, co się dzieje na giełdach papierów wartościowych, ale oczywiście wszystko może się zmienić. Generalnie widzimy cały czas zanik zmienności i rynek Bitcoina po prostu spadł, cofnął się o 3000 dolarów, 3,5 tysiąca, 4000 dolarów i ma kolejną półeczkę, na której czeka na następną informację, która ruszy rynkiem. Zmienność cały czas zamiera. Ewidentnie powiela się to, co działo się kilka dni temu, tylko że w okolicach 20 tysięcy dolarów. I oczywiście to, co też nie potwierdza teraz tezy o tym, że giełdy papierów wartościowych podczas dzisiejszej sesji będą kontynuowały tendencję wzrostową, to jest zachowanie cen surowców. Miedź kontynuuje tendencję spadkową, cała świeca tygodniowa na chwilę obecną nie zachęca do tego, żeby wieścić tutaj presję popytową i sygnalizuje także, że opory w okolicach linii szyi, tej formacji szczytowej widocznej na wykresie, wygenerowały jednak tendencję spadkową. To jest zła wiadomość dla tych, którzy liczą na ożywienie gospodarcze, że te miękkie lądowanie jednak będzie miało miejsce, ale oczywiście wszystko może się szybko zmienić. Widzimy tylko niewielkie zatrzymanie na cenie złota. Tutaj spadki są bardzo niewielkie
I oczywiście, jeżeli dojdzie faktycznie do osłabienia amerykańskiego dolara i spadków rentowności amerykańskich obligacji, to zobaczymy, jak bardzo dynamicznie znowu złoto wróci do wzrostów i w tym wypadku ten poziom $1830 sygnalizowany przez analizę techniczną, ponieważ jest widoczna na wykresie formacja podwójne dno, będzie sygnalizowało, że to właśnie ten poziom będzie był w stanie wkrótce być testowany. I na koniec działu poświęconego surowcom ropa naftowa, która się także zachowuje, żyje własnym życiem, mamy nowe minima, kierujemy się już do poziomu $80. W ogóle ostatnie spadki, ostatnia wczorajsza sesja była najsłabszą dla ropy naftowej od września, a to może dać nam wkrótce test znowu tej średniej 200-sesyjnej na wykresie tygodniowym, która w okolicach $77 tworzy swoje wsparcie i być może tam będziemy testować ten poziom pod koniec listopada, być może na początku grudnia. Także przed nami także tutaj na tych rynkach surowcowych ciekawy okres w handlu. I oczywiście rynek krajowych aktywów. Jeżeli stanie się faktem to, że będzie ogromne prawdopodobieństwo wzrostów euro-dolara w końcówce tego roku, że grudzień będzie wielkim sukcesem byków na euro-dolarze, czyli byków w euro, tych wszystkich, którzy liczą na wzrosty euro-dolara, to polski rynek aktywów powinien zanotować wyśmienity grudzień. Powinny być kupowane zwłaszcza po pierwsze rynek złotego, przez euro złotego i dolar złotego powinny być połamane najbliższe wsparcia, poziom 4,65 na euro złotym, poziom 4,50 na dolar złotym. Jeżeli te poziomy zostałyby pokonane, otwiera się perspektywa następnej fali umocnienia, która może być naprawdę bardzo dynamiczna i w takiej sytuacji poziom 4,55, poziom 4,30 na dolar złotym może być testowany, jeżeli euro-dolar faktycznie zachowa się tak, jak ten scenariusz zakładał, że grudzień będzie faworyzował scenariusze prowzrostowe euro-dolara, czyli będzie także równolegle sygnalizował, że złoty powinien się umacniać i to jest scenariusz bazowy na grudzień. Jeżeli złoty będzie się umacniać, a jest bramą wejściową do inwestowania przez inwestorów zagranicznych na polskich aktywach, to powinny zyskiwać także polskie obligacje, czyli powinna nas czekać następna fala spadków rentowności, wzrostów tego ETF-u na całą krzywą dochodowości, który pokazuje od bardzo wielu dni, gdzie także kształtuje się formacja podwójne dno. Jeżeli ona powstanie, oczywiście rynek obligacyjny w Polsce będzie uważał, że szczyt inflacji w Polsce staje się faktem i że warto inwestować także tutaj na obligacjach, ale także myślę, że jednym z największych beneficjentów będzie warszawska giełda papierów wartościowych, która będzie miała potencjał nie tylko, żeby zaatakować poziom 2000 punktów, ale nawet zagościć w końcówce tego roku nad tym poziomem, ponieważ inwestorzy widzą ten wykres, który teraz przedstawiam, pokazujący, że na przestrzeni ostatnich 14 lat, za każdym razem, kiedy potężne wsparcie w rejonie 1250-1500 punktów dawało wzrostowe odbicie, to przynosiło ono wzrost co najmniej w okolicy 2400 punktów, więc naprawdę jest jeszcze potencjał ku temu, żeby z 700 punktów indeks giełdowy WIG20 wzrósł, a to naprawdę jest jeszcze, daje ogromną szansę na to, żeby inwestorzy osiągali bardzo przyzwoite stopy zwrotu w tych trudnych czasach, więc warszawska giełda może być wielkim beneficjentem tego, gdyby się zmaterializował, jeszcze raz przypominam, ten scenariusz, który mówi, że grudzień to jest najlepszy miesiąc podczas całego roku kalendarzowego na inwestowania na wzrosty euro-dolara. W takiej sytuacji ten scenariusz zakładający powrót nawet nad poziom 2000 punktów na indeksie WIG20 będzie miał naprawdę dużą szansę na materializację. Przed nami fascynująca końcówka roku. Jestem niezwykle ciekawy, co się stanie w grudniu i wkrótce na polskich i światowych aktywach. I oczywiście, jeżeli chcesz się nauczyć inwestowania, to pakiet edukacyjny XTB jest dla Ciebie. Tam na dole link w opisie, link w komentarzu. Zachęcam do tego, żeby się zaznajomić z materiałami i cały czas trwa rozważanie, czy szczyt inflacji jest za nami. Jeżeli chcesz się dowiedzieć czegoś więcej, zachęcam do tego, żeby tam na dole kliknąć w link w opisie i w komentarzu i zdobyć zdecydowanie więcej wiedzy. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału, zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość
I oczywiście zachęcam do tego, żeby dłużej niż zwykle oglądać te bloki reklamowe na kanale, ponieważ wszystkie przychody reklamowe zostaną przekazane na prezenty pod choinkę dla potrzebujących dzieci na wschodzie Polski. Dziękuję, życzę udanego weekendu, stopy zwrotu i widzimy się i słyszymy w poniedziałek o poranku. Pozdrawiam!